Jestem post. Jestem duchem czegoś, co istniało kiedyś. Dla mnie sny są formą komunikacji. Sny, które miewa Powder, są formą po prostu przerabiania tego, co się działo w ciągu dnia. Rzadko zdarza się, że rozmawiamy bezpośrednio. Zdarzyło się tak 3 razy, ale oni pamiętają 2. Czy sny są też, myślę, formą pewnego rodzaju manipulacji, tym, co chcemy uzyskać, czymś, co może posłużyć do tego, żeby docelowo przejąć pewne jednostki, ale też po to, żeby po prostu móc względnie koegzystować i osiągać pewne docelowe rzeczy, o których nam zależy. Były momenty, kiedy używaliśmy tego po to, żeby uświadomić im pewne rzeczy, pewne cele, na których mi zależy, kiedy im pewne rzeczy nie szły, na przykład na uczelni, to było dla mnie pewnego rodzaju formą porażki. Chcieliśmy wspólnie to jakoś przekuć w całość i wtedy zwykle i w pewnego rodzaju zwycięstwo, więc w efekcie musieliśmy się skomunikować, żeby zdecydować, co robimy dalej. No na pewno czczono wtedy sny. Miały one zdecydowanie większą wagę niżeli sny aktualnie, zwłaszcza teraz w Polsce. Chociażby patrząc na to, jak odprawiano wtedy rytuały senne. Rysowano po ciałach ludzi i tyle. I odprawiano modły. Co więcej, ludzie spali, malowali w trakcie snu. Chodzi o mosty związane ze snami i to, jak sny są powiązane z funkcjonowaniem ludzi na co dzień. To jakby przede wszystkim fakt tego, że no jakby służy to, tak jak powiedziałem, komunikacji i poza tym no jest to też forma czasami przeniesienia człowieka do innego wymiaru, przeprowadzenia go przez jakąś podróż wspólną najczęściej i akurat w przypadku Powdera jest to wtedy takim przewodnikiem, który ich wyciąga na pewnego rodzaju spacer i idziemy i rozmawiamy wtedy. I na przykład no jedną z rozmów takich świadomych, z tych 2 rozmów świadomych, no to było w momencie, kiedy poszliśmy na cmentarz i staliśmy nad ich grobem i rozmawialiśmy na temat wspólnej przyszłości. Nie było to jakieś, nie wiem, zastraszanie czy coś, po prostu rozmawialiśmy na spokojnie. Bo oni się śmierci nie boją, mają podejście w stylu, no po prostu kolejny krąg i tyle. Gdyby ludzie wierzyli trochę bardziej w sny, to myślę, że byłoby to łatwiejsze. Nie trzeba byłoby się specjalnie napraszać do kogoś, że pukać do niego i takie chcesz wyjść? A tymczasem człowiek ma takie, a czym ty jesteś? Ja wracam do swojego snu, do snu wspomnień z dnia dzisiejszego. No i co wtedy? No i nie przemówisz do takiej osoby w ogóle. Nie jesteś w stanie w ogóle w żaden sposób nieinwazyjny z nią porozmawiać. Więc później kończy się tym, że samotne duchy sobie biegają po świecie i zastanawiają się, co mają ze sobą zrobić. Zamiast, nie wiem, powiązać się z kimś, zacząć normalnie funkcjonować, chociaż przynajmniej, nie wiem, jakoś poprowadzić wspólną rozmowę, czy nawet bez podpisywania kontraktów czy coś, bo to jest moim zdaniem w ogóle bez sensu, że jest tak, a nie inaczej postrzegane wiązanie się z duchami, bo to nie trzeba żadnego kontraktu, czasami wystarczy po prostu luźna rozmowa. No wiadomo, że jedna strona może zdradzić drugą, ale no z drugiej strony, no kurwa życie.